Dzień dobry moi kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dziś przychodzę do Was z wzorem na kolejny brelok jajo. Mam nadzieję, że pamiętacie te breloki, tu przygotowałam kilka, żeby Wam pokazać. To oczywiście nie są wszystkie, bo część gdzieś wyszła, ale tak się prezentują te breloczki. A dzisiaj przygotowałam dla Was brelok, taką koalę. Taką głowę koali, moim zdaniem super to wygląda. Robi się naprawdę dosyć łatwo, bo jak znacie po prostu podstawy typu półsłupek, to w sumie zrobicie ten breloczek. I tak, co jest nam potrzebne? Tu szybciutko powiem. Włóczka popielata, włóczka czarna na nosek, wypełnienie. Aha, i ja mam tu włóczkę Yarnard Jeans, to nie jest reklama, na niej mi się po prostu wygodnie pracuje. Do tego dobrałam szydełko 2,5 mm i jeszcze nam są potrzebne bezpieczne oczka, które były gdzieś, są bezpieczne oczka i ja tu użyłam oczek w rozmiarze 5 mm, ale jak macie inne, to też będą ok. Dobra, ja już nie przedłużam, tylko jeszcze zachęcam do łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczka i jak macie ochotę, to do wsparcia mojego kanału. W opisie jest link do Buy Coffee i tam można postawić mi wirtualną kawkę. To jest forma wsparcia, podziękowania dla twórcy. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam na tutorial. I tak kochani, zapomniałam oczywiście o czymś. Potrzebujemy igłę, nożyczki jeszcze oraz jak chcecie zrobić breloczek z tej naszej koali, no to coś tego typu bądź tego typu, albo nawet jak widzicie ja tutaj przyszywałam nitki i też może być. To tak dopowiadam i przechodzimy do szydełkowania. I tak, zaczynamy od zrobienia magicznego kółeczka i taki szybki kurs na magiczne kółeczko kiedyś nagrywałam, tutaj Wam się wyświetli tutorial i tam pokazuję krok po kroku jak kółko wykonać. I jak mamy już magiczne kółeczko gotowe, to na nim robimy 6 półsłupków. Wkładamy szydełko do środka, tutaj pod dwie nitki, przeciągamy włóczkę, a następnie przez te dwie pętelki, które mamy na szydełku, przeciągamy włóczkę. Jak macie znacznik, możecie sobie go użyć i zaznaczyć ten pierwszy półsłupek. To się albo się nie uda. Udało się. I teraz mamy pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty półsłupek. Teraz ciągnąc za tą krótką nitkę, zamykamy nasze magiczne kółko. Tym samym też już tutaj okrążenie mamy prawie zamknięte. Jeszcze tylko w miejscu, gdzie mieliśmy znacznik, robimy oczko ścisłe, czyli wbijamy się tutaj w to pierwsze oczko, tam gdzie był znacznik, przeciągamy włóczkę i tą przeciągniętą włóczkę przeciągamy przez pętelkę na szydełku. I to jest pierwsze okrążenie. Drugie okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka. Aha, i jakbym Wam nie mówiła, że że zaznaczamy sobie pierwszy półsłupek, który wykonamy znacznikiem, to proszę pamiętajcie o tym. I tak, w tym okrążeniu zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to będą 2 półsłupki w jednym oczku, tak zwane zwiększenie. I w pierwszy się wbijamy tutaj, jak nam wychodzi oczko, tutaj oczko łańcuszka mamy, tu gdzie robiliśmy oczko ścisłe, w tym pierwszym oczku robimy najpierw jeden półsłupek, a następnie w tym samym oczku robimy drugi półsłupek. Mamy 2 w jednym, czyli zwiększenie. W drugim oczku raz i 2, w trzecim oczku raz i 2, w czwartym
raz i 2, w 5 raz i 2 i w 6 raz i 2 półsłupki. Wyciągamy znacznik i w miejscu znacznika oczko ścisłe. Tak się prezentuje drugie okrążenie. Mamy śliczne kółeczko. Mamy w sumie 12 półsłupków na naszym okręgu. I zaczynamy trzecie okrążenie. Zaczynamy je od oczka łańcuszka. A to okrążenie to będzie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to będzie pojedynczy półsłupek w jednym oczku. A w kolejnym oczku 2 półsłupki, czyli zwiększenie. Raz i 2. I znowu pojedynczy półsłupek i zwiększenie, czyli 2 w jednym. Mamy drugie powtórzenie. Pojedynczy półsłupek i zwiększenie. Pojedynczy półsłupek i zwiększenie. Pojedynczy półsłupek i zwiększenie. I jeszcze jedno powtórzenie, 6, pojedynczy półsłupek i zwiększenie. Zamykamy nasze okrążenie, robiąc oczko ścisłe w pierwszym półsłupku w miejscu znacznika. I tak nam się prezentuje. Póki co nasza praca. Mamy 18 półsłupków na okręgu. Kolejne okrążenie zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie zrobimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to będzie pojedynczy półsłupek w drugim oczku, pojedynczy półsłupek, a w kolejnym oczku zwiększenie, czyli 2 w jednym. Tak się to prezentuje. Pojedynczy półsłupek i 2 w jednym i zwiększenie. Ja już, kochani, to okrążenie zrobię poza kadrem. Wy proszę również skończcie je i widzimy się pod koniec tego okrążenia. I tak, jak zrobimy 6 takich powtórzeń, to w miejscu znacznika robimy oczko ścisłe i tak się prezentuje. Raz, 2, 3, czwarte okrążenie. Teraz zaczynamy 5 od oczka łańcuszka i w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczamy, a w kolejnym oczku 2 w jednym, czyli zwiększenie. I znowu drugie powtórzenie. Raz, 2, 3 pojedyncze półsłupki i zwiększenie, czyli 2 w jednym. I tak sobie w sumie robimy 6 takich powtórzeń. I kończę tutaj ostatnie okrążenie zwiększeniem, oczko ścisłe w miejscu znacznika. I teraz, kochani, wykonamy, już Wam powiem ile, 10 takich samych okrążeń. Jeszcze spojrzę dokładnie, czy aby tak, 10 takich samych okrążeń. Zaczynamy od oczka łańcuszka, następnie robimy 30 pojedynczych półsłupków. Robimy sobie tutaj dookoła same półsłupki i jak sobie już wykonamy 30 tych półsłupków, to na końcu robimy oczko ścisłe w miejscu znacznika. I tak w sumie, kochani, powtarzamy 10 razy, 10 takich okrążeń robimy. Ja je zrobię poza kadrem, żeby Was nie zanudzać i widzimy się za chwilę. I tak, mam skończone moje okrążenia. I teraz, kochani, zamontujemy sobie bezpieczne oczka. I licząc tutaj od góry, liczymy raz, 2, 3, 4 i 5 okrążeń, a oczka montujemy między 4. a 5. okrążeniem, licząc tu od góry. I tak, tutaj mamy tył
naszej maskotki, to mniej więcej tutaj gdzieś z drugiej strony montujemy sobie nasze oczka. I ja sobie robię między oczkami 6 półsłupków rozstawu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. Tu mam jedno oczko. I tu drugie. Zapinam. Mamy oczka zamontowane i teraz robimy dalej naszą koalę, naszego koalę. I tak, oczko łańcuszka i w tym okrążeniu już będziemy zmniejszać tutaj naszą pracę. Robimy 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to 3 pojedyncze półsłupki. Pierwszy sobie zaznaczam. Raz, dwa, 3 pojedyncze półsłupki i zmniejszenie. A zmniejszenie robimy tak, że wbijamy się pod pojedynczą niteczkę z kolejnego półsłupka, z kolejnego oczka i tak sobie manewrujemy szydełkiem, żeby wbić się również pod pojedynczą niteczkę. Obie niteczki, widzicie, są bliżej nas i mamy tak to obecnie. I teraz przeciągamy włóczkę przez 2 nitki i przez 2. I teraz musimy zwrócić uwagę, żeby nie wbić się tu, bo tu już mamy to oczko zajęte przez zwiększenie. Patrzymy sobie i wbijamy się w kolejne oczko i robimy raz, raz, 2, 3 i zwiększenie pod pojedynczą niteczkę, tą bliższą nas, z kolejnego półsłupka, z kolejnego oczka i tak samo z następnego oczka bierzemy pojedynczą nitkę. I teraz przez 2 niteczki i przez 2 przeciągamy włóczkę. Raz, 2, 3 i zwiększenie. I tutaj zrobię jeszcze 3 powtórzenia i do Was wracam. I tak, tutaj kończę ostatnie powtórzenie, robię sobie zmniejszenie, wyciągam znacznik i w miejscu znacznika oczko ścisłe. I kochani, możemy sobie już wypychać to nasze jajo, ten nasz brelok, naszego koale. Upychamy sobie, przypychając tu do dołu wypełnienie. Tak. Teraz sobie zrobimy kolejne okrążenie, a później dopchamy bardziej i tak praktycznie do końca. Czyli okrążenie, dopychanie, wypełnienia. I tak, oczko łańcuszka. I w tym okrążeniu robimy 6 powtórzeń. Tym razem powtórzenie to 2 pojedyncze półsłupki. Raz i 2. Zaznaczamy pierwszy i zmniejszenie. Raz, 2. Zmniejszenie. Raz i 2. I zmniejszenie.
raz i dwa. Zmniejszenie. Jeden i dwa. I zmniejszenie. I ostatnie powtórzenie. Jeden i dwa. Półsłupki i zmniejszenie. Oczko ścisłe w miejscu znacznika. I dopychamy sobie tą naszą bazę na maskotkę. I tak się prezentuje póki co moje, że tak powiem, jajo brelok. I teraz robimy kolejne okrążenie. I w tym okrążeniu zrobimy najpierw oczko łańcuszka, a następnie 6 powtórzeń, a każde powtórzenie to pojedynczy półsłupek, a potem jeden z dwóch. Pojedynczy półsłupek, jeden z dwóch. Mamy drugie powtórzenie, pojedynczy półsłupek, jeden z dwóch, pojedynczy półsłupek, jeden z dwóch, pojedynczy półsłupek, jeden z dwóch i ostatnie powtórzenie, pojedynczy półsłupek i jeden z dwóch. Wyciągamy znacznik i w miejscu znacznika oczko ścisłe. Tak się prezentuje przedostatnie okrążenie. Jeszcze możemy sobie tutaj dopchać trochę wypełnienia, jak wydaje nam się, że jest mało. Jak widzicie, wypełnienie jest wręcz pożerane. Tyle go idzie. Ja już mam resztki tego wypełnienia na piętrze, a resztę mam na parterze. Ja mieszkam na drugim piętrze. Resztę wypełnienia mam na parterze. Noga skręcona, to nie wiem, co to będzie. Chyba będę musiała zlecić przyniesienie tego. I teraz, kochani, oczko łańcuszka i robimy ostatnie okrążenie. Mianowicie robimy 6 razy zmniejszenie. Wbijamy się tu pod niteczkę, pod drugą i zmniejszenie. Drugie zmniejszenie. Trzecie. Czwarte. Piąte. I szóste zmniejszenie. I teraz tylko oczko ścisłe w miejscu znacznika. Oczko ścisłe. I tak, zostawiamy sobie dłuższą nitkę, bo będziemy tą nitką przyszywać jeszcze kółeczko od breloczka. Tak sobie wyciągamy. Bierzemy teraz igłę i w naszej maskotce musimy zaszyć ten nieładny tutaj otwór. A robimy to w taki sposób, że wbijamy się pod pojedyncze niteczki od zewnątrz do środka. W taki sposób. Teraz następnie w kolejne oczko i też pojedynczą nitkę w kolejne oczko i w kolejne i w kolejne i tutaj widzę, że tu już ostatnie miejsce, żeby się wbić, bo tu się już wbijałam. I teraz sobie po prostu to zaciągamy i widzicie, ten nieładny otwór nam zniknął.
formujemy sobie to nasze jajo. I teraz od razu, jak już mamy igłę nawleczoną, to możemy doszyć sobie zawieszkę. I tak. Ja sobie tym razem taką wybrałam. Tutaj nic za wielkiego nie robimy. Ja się tu po prostu tak przeszywam przez maskotkę, zaciągam, a następnie przez tą zawieszkę, karabinczyk, nie pamiętam jak się to nazywa. I znowu przez maskotkę i przez, no już będę mówić zawieszkę. Przez maskotkę. I tak przeszywam kilka razy. Ja już sobie to przeszyję poza kadrem i wrócę do Was pokazać, jak wyszyć nosek oraz zrobić uszy. I tak, jak już sobie doszyjemy solidnie, to wbijamy się gdzieś troszkę niżej i przeszywamy się igłą. I tak, kochani, ja tej nitki nie ucinam, ponieważ wykorzystam ją przy przyszywaniu ucha. Także zostawiamy sobie to teraz w takiej postaci. Bierzemy włóczkę i wykonamy uszy. Uszko zaczynamy od magicznego kółka. I tak, na naszym magicznym kółku 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Zaciągamy nasze kółko, ciągnąc za tą krótką nitkę. Wbijamy się. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze liczyłam, czy zrobiłam 6 na pewno. W pierwsze oczko tutaj, które wykonaliśmy, pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. I teraz oczko łańcuszka i robimy 3 razy. Najpierw pojedynczy półsłupek, a następnie 2 w jednym, czyli zwiększenie. I znowu pojedynczy półsłupek w kolejnym oczku. Zwiększenie, pojedynczy półsłupek i zwiększenie. Wbijamy się w pierwsze oczko, które wykonaliśmy w pierwszy półsłupek i robimy oczko ścisłe. Możemy już sobie wywrócić naszą pracę w taki sposób, żeby ta nitka początkowa była w środku. I teraz wykonamy 2 takie same okrążenia. Zaczynamy od oczka łańcuszka, a następnie robimy 9 pojedynczych półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Mamy pierwsze powtórzenie, znaczy okrążenie. Wbijamy się w pierwsze tu oczko, robimy oczko ścisłe i raz jeszcze robimy oczko łańcuszka, a następnie 9 pojedynczych półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Oczko ścisłe tutaj w pierwszym półsłupku, który wykonaliśmy. Możemy dorobić oczko łańcuszka dla zabezpieczenia i nitkę sobie ucinamy. Wykonujemy drugie, takie samo ucho. I jak już sobie, ja już zrobiłam wcześniej, przygotowałam się. I tak, tą nitkę początkową sobie trochę docinamy. To
upychamy tutaj. I teraz spójrzcie, ja mam uszka na tym poziomie przyszyte, tak jak mam tutaj oczko, tak tu jest dół ucha. Po bokach głowy. Raz, dwa, trzy, cztery, no można powiedzieć 5, 3, 4, 5. 5 półsłupków w bok. O, wysłowiłam się, udało się. I teraz tak, tą nitką, jeżeli nam została długa, aha, to właśnie jest też, bo jak została nam krótka, to przyszywamy nitką tą od ucha. I jak nam tu została dłuższa nitka, no to tak, jesteśmy w tym miejscu i przebijamy się przez tak złożone w pół ucho i przez dwie części, można powiedzieć, jedną i drugą. Mamy tak tu, następnie się wbijamy powiedzmy w bazę, tak przechodzimy i znowu przeszywamy przez ucho. Znowu przez ciałko i przez ucho. Tak, nie lubię szyć. Bardzo nie lubię. Czasami trzeba, no ale nie lubię i nie potrafię. I tak. I w drugą stronę. I jak już doszyjemy, wszywamy się w ciałko, przechodzimy nitką dalej i tak przez kilka półsłupków się przeszywamy i nitkę ucinamy i tak tą samą, znaczy tą nitkę też sobie chowamy, doszywamy po drugiej stronie ucho, dokładnie po drugiej stronie. Ja już to zrobię poza kadrem, jeżeli pozwolicie, bo jak widzicie, nie wychodzi mi to zbyt dobrze. I widzimy się przy wyszywaniu nosa. Teraz, kochani, musimy wyszyć nosek naszej koali, żeby w ogóle wyglądała jak koala, a nie plastuś. I tak, do tego bierzemy czarną włóczkę. Ja sobie składam tutaj, żebym miała dwie nitki. Przeszywamy się z tyłu i tutaj pomiędzy oczka naszej maskotki. Tak, nie przeciągam do końca. Także wbijamy się pomiędzy oczy naszej maskotki i kierujemy igłę 3 bądź 4. Jeszcze spojrzę. Raz, dwa, trzy, 4 rzędy w dół. I wracamy igłą do góry. I znowu na dół. I się tak przeszywamy kilkukrotnie. Trzecie przeszycie. Widzicie, ja tutaj trzymam się na górze. W jednym punkcie się wbijam, a na dole w dwóch punktach. Tu i tu.
I tylko manewruję sobie włóczką. I tak kilkukrotnie, kilkunastokrotnie nawet się przeszywamy, żeby nadać naszej koali ten charakterystyczny nosek. Jak już uznamy, że jest ok, przepraszam za to trzęsienie, ale niestety stabilizacja w aparacie padnięta. I tak przeszywam się tutaj w górze. O, w taki sposób. Tak, żeby sobie tu odciąć. Idę w dół i tak samo tutaj na dole się przeszywam. Wychodzę nitką tu w to samo miejsce, gdzie się wbiłam. Jeszcze sobie tutaj nadam kształt. Jak jest możliwość, to związujemy te wszystkie niteczki razem na 2 supełki. A następnie wszywamy się do środka naszej maskotki. Ucinamy nitkę i nasza koala jest gotowa. Oj, przepraszam. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik, kochani, Wam się spodobał. Przepraszam za niedogodności. Zachęcam do innych moich filmów, do subskrypcji, do dzwoneczka oraz do łapki w górę. Ja Wam dziękuję serdecznie za Wasz czas. Trzymajcie się cieplutko. Wszystkiego dobrego i powodzenia.